Dzień dobry. It's good to be with you again. Cieszę się, że możemy znowu być razem. And it's always good to be in Revelation. I zawsze dobrze jest też studiować Księgę Objawienia Jana. I want to begin today by reminding you of a parable that Jesus told. I chcę zacząć dzisiaj od przypomnienia przypowieści, którą opowiedział Jezus. And this parable will set the tone for what we're going to be studying today. I ta przypowieść w pewnym sensie wprowadzi nas w to, o czym będziemy dzisiaj mówili. The parable can be found in Matthew chapter 13, but I will just tell it to you as a way of reminder. To jest przypowieść z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, ale po prostu ją opowiem. Jesus was teaching and he said, Jezus nauczał i powiedział: "The kingdom of heaven is like this. Królestwo Boże jest tak jak to. A man went out and sowed seed among his field. Wyszedł człowiek, aby siać na swoim polu. And when the workers had sown the seed and they slept, I kiedy ci jego pracownicy rozsiali to ziarno, potem poszli spać, the enemy came and sowed weeds among the wheat. to nieprzyjaciel tego gospodarza przyszedł i zasiał chwasty pomiędzy tym dobrym ziarnem. And so when the workers woke up and they saw that there were weeds among the good wheat that was sown, A więc kiedy obudzili się robotnicy, zobaczyli, że tam też zasiane są chwasty oprócz tego dobrego ziarna, they looked to the master and said, "Didn't we plant good seed?" poszli więc do tego swojego gospodarza i pytają się, czy nie posialiśmy dobre ziarno? Well, what is this? There's weeds in our fields. Ale co to jest? Tutaj są chwasty na naszym polu. And the master said, "These were sown by the enemy." Ale właściciel mówi, to zostało posiane przez naszego nieprzyjaciela. And so the servants look to the master and say, "Oh, let us uproot the weeds so that the wheat can grow freely." A więc oni przyszli i mówią do tego gospodarza, pozwól, że powyrywamy te chwasty tak, aby to ziarno mogło rosnąć swobodnie. And the master in his wisdom A gospodarz w swojej mądrości says no. mówi nie. Because if you go to uproot the weeds, Bo jeżeli zaczniecie wyrywać te chwasty, you will damage the young sprouting wheat. to także zniszczycie tą kiełkującą młodą pszenicę. What you must do is wait until harvest. To, co musicie zrobić, to zaczekać aż do momentu, kiedy dają żniwa. Because at that time the weed will be fully grown and it will be clear to everyone what is a weed and what is wheat. Bo w tamtym momencie, w tym czasie pszenica już będzie w pełni rozwinięta i będzie jasne i oczywiste dla każdego, co jest pszenicą, a co jest chwastem. Gather the weeds and burn them, but the wheat take care, gather it and bring it into my storehouse. I wtedy chwasty weźmiecie i spalicie, a pszenicę zawieziecie do mojego spichlerza. The master in his wisdom has chosen that the church will exist alongside false followers and false teachers. I ten gospodarz w swojej mądrości zdecydował, że Kościół będzie istniał tuż obok albo współistniał razem z fałszywymi nauczycielami i fałszywymi naśladowcami Jezusa. Now, I'm a man who really likes clear-cut categories. Ja jestem człowiekiem, który lubi jasne kategorie. And if I was establishing a kingdom, I gdybym ja miał ustanowić królestwo, I really don't feel comfortable letting traitors in the gates. to nie czuję się komfortowo z tym, że miałbym wpuszczać zdrajców w bramy miasta. But the master in his wisdom Ale gospodarz w swojej mądrości has chosen for this to be the way his church will grow. zdecydował, że to będzie sposób, w jaki jego Kościół będzie się rozwijał. And so we see that in the letter to the church of Philadelphia we have this problem. A więc widzimy w liście do Kościoła w Filadelfii, że tam właśnie też pojawił się ten problem. The church of Philadelphia parallels the church of Sardis. They're both perfect followers of Jesus. Kościół w Filadelfii, Yep. Kościół w Filadelfii jest paralelny do kościoła w Smyrnie, ponieważ oba te kościoły są dobrymi, idealnymi naśladowcami Jezusa. And so, let us read verse 7 through 11. A więc przeczytajmy wersety od 7 do 11. A do anioła...
A do anioła Kościoła Filadelfii napisz: oto co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto podaję ci tych synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, którymi, chociaż nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. It is beautifully, if I can use that word, ironic what is happening in the city. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w tym mieście, to możemy powiedzieć, że to jest piękna, o ile można użyć tego słowa, piękna ironia. I don't know how well you know Greek, but in the States we know what Philadelphia means. I nie wiem, na ile znamy język grecki, ale w Stanach Zjednoczonych wszyscy wiemy, co znaczy Filadelfia. But Philadelphia, for those of you who aren't familiar, means city of brotherly love. I dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że Filadelfia znaczy tyle, co miasto braterskiej miłości. However, Jednakże, this is a city where brothers are not getting along. ale to było miasto, w którym bracia z jakiegoś powodu się nie dogadywali. Almost everything Jesus says in this letter to the church is done what we call tongue in cheek. I to wszystko, co Jezus mówi do tego kościoła w Filadelfii, to mówi tak trochę ironicznie. Yeah, ironic. There we go. That's probably a better term. So what's happening here is on the one hand you have a Jewish community. A więc co się dzieje? Z jednej strony mamy wspólnotę żydowską, and the Jewish community are the physical descendants of Abraham. i to są faktycznie fizyczni potomkowie Abrahama. And there's a blessing there. I tam jest błogosławieństwo. They inherited the promises. To oni odziedziczyli obietnice. They are the keepers of the Holy Scriptures. To im powierzono święte księgi. They are the sons and daughters of Abraham. To są synowie i córki Abrahama. They have been promised the kingdom of David. To im obiecano królestwo Dawida. They were called priests to the nations. I to oni zostali nazwani kapłanami narodów. In other words, Innymi słowy mówiąc, if you want to get to God, jeżeli chcesz spotkać się z Bogiem, you have to get to Him through His people. to musisz dojść do Niego przez Jego ludzi. That's what God has desired all along. Taki Bóg miał plan. Is for Israel to be a beacon of hope for the nations. Jego cel był taki, aby Izrael był tym światłem nadziei dla narodów. But on the other hand, Ale z drugiej strony you have a small group of Christians, mamy małą grupę chrześcijan. some of whom would be Jews, Niektórzy z nich byli Żydami, some of whom would be Gentiles, niektórzy byli z pochodzenia poganami. and they're claiming we worship the same God. I oni mówią, my czcimy tego samego Boga. We read the same scriptures. Czytamy te same święte pisma, We pray the same prayers. modlimy się tymi samymi modlitwami We participate in the same promises. i jesteśmy uczestnikami czy odbiorcami tych samych obietnic. But because of their allegiance to Jesus, Ale z tego powodu, że przyznawali się do Jezusa, do tego, że są Jego wyznawcami, the Jewish community has closed its doors of fellowship. to żydowska wspólnota zamknęła przed tymi chrześcijanami swoje drzwi swojej wspólnoty. You can't come in to the place where we all worship God. Nie możesz przyjść do tego miejsca, gdzie my czcimy Boga. Now, for us that's a little strange because, well, who cares? I can worship God anywhere. Dla nas trochę dziwne, bo przecież możemy czcić Boga wszędzie. But it is both symbolic and serious what is happening here. Ale to, co się tutaj dzieje, to jest zarówno symboliczne, jak i też poważne. Imagine you go home to your mother and to your father after being a wild 18-year-old. Wyobraź sobie, że wracasz do domu, do swoich rodziców, do swojego ojca, do swojej matki, po tym jak byłeś
szalonym, zwariowanym 18-latkiem. And you knock on the door. I pukasz do drzwi. Your father opens that door, sees your face, Twój ojciec otwiera drzwi, widzi twoją twarz, and slams the door. a potem zamyka drzwi. What are you denied? Czego ci zabroniono? Czego ci odmówiono? Relationship? Relacji? Communion with your parents? Fellowship with your parents? Wspólnoty ze swoimi rodzicami? You understand what that door means. I ty rozumiesz, co te zamknięte drzwi znaczą. It's not just a physical closing of a door. Tu nie chodzi o fizyczne zamknięcie drzwi. It is a condemnation of you as a person. To jest potępienie, odrzucenie ciebie jako osoby. And so, it's a complicated situation. A więc mamy tutaj skomplikowaną sytuację. You've got children of God Mamy tutaj dzieci Boga, closing the door które zamykają drzwi on the adopted children of God. przed zaadoptowanymi dziećmi Boga. Okay. Okej? So, who is right? Więc kto tu ma rację? Who gets to go to God? Kto ma dostęp do tego Boga? Who gets to say we're the true children? Kto ma prawo powiedzieć, my jesteśmy prawdziwymi dziećmi Boga? That's what the church is dealing with. I właśnie z takim problemem zmagał się ten Kościół. And this kind of conflict between brothers, I to jest taki konflikt pomiędzy braćmi. if you have brothers, Jeżeli masz braci, makes perfect sense. to doskonale to rozumiesz. I grew up with two brothers, Ja dorastałem z 2 braćmi and I think it was a game to see how much we could fight before breakfast. i myślę sobie, że to była super zabawa widzieć, ile możemy ze sobą się kłócić, zanim zjemy śniadanie. Not only is it true in our everyday lives that brothers will fight, I to jest prawda nie tylko w naszym życiu codziennym, że bracia będą ze sobą walczyć, konkurować. but it is a biblical pattern with serious consequences. Ale to jest też biblijny schemat, który ma swoje poważne konsekwencje. This conflict between brothers is played out over and over and over again I w in Biblii Scripture. ten konflikt pomiędzy braćmi powtarza się ciągle i ciągle na nowo. There are always those who seek to grab all the good things of this world by their own strength, Są ci, którzy próbują złapać te wszystkie dobre rzeczy tego świata, posługując się swoją własną siłą, and those who receive it from God. ci, którzy to otrzymują od Boga. Cain kills Abel. Kain zabija Abla. Esau hates Jacob. Ezaf nienawidzi Jakuba. Pharaoh resists Moses. Faraon opiera się Mojżeszowi. Saul pursues David. Saul ściga Dawida. Judas betrays Jesus. W końcu Judasz zdradza Jezusa. It's a pattern the Bible wants you to know, I to jest schemat, który Biblia chce, abyśmy poznali. because this pattern is your life. Ponieważ ten schemat to jest nasze życie. You will never live in a world where there are no weeds among the wheat. Ponieważ nie będziemy żyli w świecie, w którym nie ma chwastów pomiędzy dobrym ziarnem w pszenicy. This side of eternity, Po tej stronie wieczności we are not given obvious public opinion about those whom God approves and those whom God condemns. Po tej stronie wieczności nie mamy jasnej opinii o tych, których Bóg przyjmuje i tych, których odrzuca. So why, brothers and sisters, would we assume that our experience of the Christian life would be any different than it has been since the beginning? Więc dlaczego mielibyśmy zakładać, że nasze doświadczenie relacji z Bogiem ma być inne niż było kiedyś? We have in this Jewish community complete confidence. They are doing what is right. I kiedy patrzymy na tą wspólnotę żydowską, to oni cechują się poczuciem pewności siebie, że robią to, co jest właściwe. And this is what we can call confidence without any competence. I to jest poczucie pewności bez żadnej kompetencji. And this is Mac Johnson's life. A to jest życie Maca Johnsona. My wife and I have a constant back and forth joke. Moja żona i ja ciągle żartujemy sobie. I really like thinking I know things. Ja lubię myśleć o sobie, że ja wiem, znam się na rzeczach.
And my wife really likes to think that I don't know things. A moja żona lubi myśleć, że ja tak naprawdę nie znam się. And I approved all of this, okay? I never say anything without Olivia's approval. I ja nigdy nie mówię niczego bez Oliwii zgody, więc ona się zgodziła na tą historię. But I don't like it when Olivia questions my decisions, my opinions, my facts, or my directions. Ale nie lubię, kiedy Oliwia w jakiś sposób kwestionuje moje opinie, moje przekonania, to, w którą stronę jechać samochodem, czy inne rzeczy. I joke that if there was an Olympic sport of second-guessing your husband, Olivia would be in the top 3 every year. A więc jeśli, tak sobie żartuję, że jeśli byłaby taka dyscyplina sportowa, która polegałaby na podważaniu albo kwestionowaniu, albo powątpiewaniu w opinię swojego męża, to moja żona byłaby mistrzynią 3 lata z rzędu albo i więcej. Ale when some random piece of nonsense comes out of the mouth of one of my children, jeśli któreś z moich dzieci wypowiada jakiś absolutny bezsens, my wife goes, moja żona, oh, you're so smart. I've never heard anything smarter than what you just said. Mówi, o, jesteś taka bystra. Nigdy nie słyszałem nic mądrzejszego w ogóle w życiu. But perhaps she might have a point. I być może ma rację w tym, co mówi. Which is the most frustrating thing for someone of great confidence with no competence. Co jest dla mnie frustrujące, dla człowieka, który ma poczucie pewności bez kompetencji. Imagine. Wyobraź sobie, that a husband że mąż gets a great deal on flights to Italy, hypothetically speaking. Znajduje wspaniałą okazję na bilety lotnicze do Włoch, tak mówiąc zupełnie hipotetycznie. And she hears about this phenomenal deal. I ona słyszy o tej wspaniałej okazji. And she says, i mówi, are you sure we're not going to get murdered? That sounds too good to be true. Jesteś pewny, że tam nas nie zamordują po drodze? To brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. Babe, would you just trust me? Kochanie, czy nie możesz mi po prostu zaufać? Turns out, okazuje się, after we get to Italy, after they get to Italy, po tym jak dolecieliśmy do Włoch, znaczy oni dolecieli do Włoch, and they get into the Airbnb, i dotarli do swojego miejsca zamieszkania, and he looks in the emails for the return tickets, i on sprawdza e-maile, gdzie mają być bilety powrotne, they're not there. I tam tych biletów powrotnych nie ma. Well, no wonder it was such a good deal. Nie dziwota, dlaczego to był taki dobry interes, taka dobra okazja. Surprise! Niespodzianka. We are moving to Italy. Przeprowadzamy się do Włoch. I got half price tickets because I bought half of what we needed. Dostałem bilety za pół ceny, bo kupiłem połowę tego, co potrzebujemy. So maybe she's not. Więc może ona. She's not so strange for questioning my ideas, opinions, decisions. Może to nie jest takie dziwne z jej strony, że kwestionuje moje opinie i decyzje i przekonania. But you've got all the confidence in the world. Ale ja mam całe poczucie pewności i przekonania, które można znaleźć na całym świecie. I know. Ja wiem. Is right. Ja wiem. Taka jest prawda. Wiem, że mam rację. Yeah, but you're wrong. No tak, ale się mylisz. That's not a good feeling. I to nie jest dobre uczucie. Now, I'm a master of that feeling. Ja jestem mistrzem w przeżywaniu tego uczucia. Because my wife is very patient and I am slow to learn. Ponieważ moja żona ma wielką cierpliwość, a ja uczę się powoli. But this Jewish community is absolutely convinced. Ale ta żydowska wspólnota jest absolutnie przekonana, that they have condemned a group of people who want God to be like them. Że oni potępili grupę ludzi, która chce, aby Bóg był taki jak oni. And yet we believe that the church is right and they are wrong.
A jednak my wierzymy, że to Kościół ma rację, a oni się mylą. And here's the question. I tu pojawia się pytanie. Who will vindicate the church? Kto stanie po stronie Kościoła? Kto ten Kościół wywyższy? And when? I kiedy? See, if we bring these ideas to where you and I live, I gdybyśmy te idee przenieśli do miejsca, gdzie my żyjemy, we live in a society and a culture where following Jesus according to Scripture can be seen as a problem. żyjemy w kulturze, w której naśladowanie Jezusa zgodne z Pismem Świętym może być postrzegane jako problem. Where there are some very deeply rooted religious traditions. W kulturze, w której są głęboko zakorzenione tradycje religijne. And sometimes these traditions cause people to cut ties with Christians. I czasami te tradycje religijne powodują, że ludzie odcinają swoje więzi, nawet więzi rodzinne z naśladowcami Jezusa. I have to check and see who's in here. I'm sure there are people in this room I jestem przekonany, że są osoby w tym miejscu, whose families have said, we're closing the door które rodziny powiedziały, zamykamy drzwi because of an act of Christian obedience. z powodu tego, że zdecydowałeś się być naśladowcą Jezusa. Because someone always believes they're the true worshipers. Ponieważ zawsze tak było, że byli tacy, którzy wierzyli, że są prawdziwymi czcicielami Boga. But that's not the problem. To nie jest problem. Everybody thinks they're right. Każdy myśli, że ma rację. The problem is, Problem polega na tym, what do you use as the standard? czego używamy jako swojego standardu. Like, what does Tommy Church use as the standard for fellowship? Czego my jako społeczność chrześcijańska to my używamy jako standardu naszej wspólnoty, naszej społeczności. Do you have to dress a certain way to be here? Czy to znaczy, że musisz się ubrać w odpowiedni sposób, aby być tutaj? Do you have to make a certain amount of money? Czy musisz zarabiać odpowiednią ilość pieniędzy? Do you have to pray this way or do you have to sing this loud? Czy musisz modlić się w taki sposób albo śpiewać tak głośno? There are traditions made by man. Są tradycje, które zostały wymyślone przez ludzi You can't escape them. i nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. But those traditions can never be the standard. Ale te tradycje nigdy nie mogą być standardem. Christ and his word is the only standard. Ponieważ jedynym standardem, jedynym kryterium jest Jezus i Jego Słowo. So we don't actually get to decide A więc to nie my decydujemy, who are the true worshipers and who are not. kto jest prawdziwym czcicielem Boga, kto nie. We're not making the rules. To nie my wymyślamy zasady, We are receiving the rules. my otrzymujemy te zasady z Bożego Słowa. So the problem is this Jewish community has made a standard and it's not Jesus. I problem polega na tym, że ta żydowska wspólnota miała swój standard, swoje kryterium i to nie był Jezus. And I'm sure it has not been easy for some of you to follow Jesus. I jestem przekonany, że dla wielu z was nie było łatwo naśladować Jezusa. Some of you, it's come with a legitimate price. I dla niektórych z nas to naśladowanie wiązało się z ogromną ceną, którą musieliśmy zapłacić. And yet, A jednak you're still here. ciągle tu jesteś. You haven't given in. Nie poddałeś się. You've remained faithful. Pozostałeś wierny. And what Jesus says to those kinds of people A to, co Jezus mówi do tych ludzi, is what I say to you. jest to, co ja mówię tobie. Well done. Dobra robota. It has not been easy, To nie było łatwe, but it is worth it. ale było warto. You have remained faithful in times of difficulty. Pozostałeś wierny w czasach trudności. And when we consider how sometimes when everyone around us wants us to worship this way or wants us to think these things, I my wiemy, że czasami tak jest, że kiedy wszyscy dookoła nas chcą, abyśmy uwielbiali Boga w taki, a nie inny sposób, zachowali się tak, a nie inaczej, that a small group of people should recognize we are weak. to mała grupa ludzi musi przyznać się i powiedzieć sobie wprost, jesteśmy słabi, nie mamy siły. And surrounded on every side by people who think they know better. I być otoczonym przez ludzi z każdej strony, którzy myślą, że wiedzą lepiej. And we are presented with countless opportunities to deny Jesus. I mamy
całe mnóstwo różnych okazji, aby wyprzeć się Jezusa. And it takes a toll on us I to wymaga wysiłku z naszej strony. when we receive in this life Kiedy otrzymujemy w tym życiu zero public vindication. zero publicznego uznania i publicznej sprawiedliwości. It's not guaranteed. To nie jest gwarantowane, że ta sprawiedliwość, że zobaczymy sprawiedliwość po tej stronie wieczności. But Christ says, Ale Chrystus mówi, I will come ja przyjdę and I will show your enemies. i pokażę twoim wrogom I will vindicate you. i ja wymierzę sprawiedliwość. Pay attention to how he says what he says. I zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób on mówi o tym, co będzie robił. If you and I want to be proven right, Jeżeli ty i ja chcemy, aby okazało się, że mamy rację, don't we want a big I told you? czy nie chcielibyśmy usłyszeć głośne, a nie mówiłem? And we want Jesus to show up I chcemy, now aby Jezus przyszedł teraz and tell the people who are calling us fools. i powiedział tym ludziom, którzy nazywają nas głupkami, We want him to come with a flaming sword of judgment and cut everybody down and say, you are wrong. i chcielibyśmy, aby przyszedł i z płomiennym mieczem wszystkich wyciął i powiedział, myliliście się. What does he actually say? Ale co on tak naprawdę mówi? What is this great I told you so moment? Na czym polega ten wielki, a nie mówiłem moment? It isn't Jesus comes to destroy all of the enemies in front of us. To nie polega na tym, że Jezus przychodzi i niszczy wszystkich wrogów na naszych oczach. What does it say? Ale co mówi ten tekst? I will make them come, they will bow at your feet, and they will know I have loved you. Oto przyjdę i sprawię, że padną twoich stóp i będą wiedzieli, poznają, że ja cię pokochałem. Not that you have loved me. Nie, że ty kochasz mnie. Not that you've been obedient to me. Nie, że ty byłeś posłuszny mnie. Not that they do a lot of bad things and it's time for them to get theirs. I nie to, że oni robią wiele złych rzeczy i czas im za to odpłacić. But that the God of the universe Ale że Bóg Wszechświata loves you. kocha ciebie. That is the vindication. I to jest ta sprawiedliwość, i to jest to wywyższenie. And so one day Christ will come and he will publicly declare his church loved. I pewnego dnia Chrystus powróci i ogłosi, że Jego Kościół jest kochany. Where we have been called weak, he will pronounce us strong. Tam, gdzie byliśmy słabi, On ogłosi nas mocnymi. Where it was said that we are fools, Christ will pronounce us wise. I chociaż nazywano nas głupcami, On powie, że jesteśmy mądrzy. When they said we believed in a hopeless fantasy, Gdzie mówili, że wierzymy w jakieś beznadziejne fantazje, Christ will usher us in through the open door to an eternal reality. to Chrystus zaprosi nas i przeprowadzi nas przez szeroko otwarte drzwi do wiecznej rzeczywistości. They've closed their doors, Oni pozamykali swoje drzwi, but Christ's door to his presence, to his goodness, cannot be closed to his people. ale drzwi Chrystusa do Jego obecności, do Jego dobroci nie mogą być zamknięte przed Jego ludźmi. And we will go freely to the King, and we will enjoy his kingdom forever. I my bez przeszkód będziemy mogli pójść do naszego Króla i cieszyć się Jego Królestwem na zawsze. With no one to point their finger, I nikt nie pokaże nas palcem, no one to remind us of our sin before God, i nikt nie będzie wytykał naszych grzechów przed Bogiem, and no one to make us question his goodness. i nikt nie będzie kwestionował naszej dobroci. And so Christ has a promise for those who are victorious. A więc Chrystus ma obietnicę dla tych, którzy są zwycięzcami. And it is verse 12 through 13. I wersety 12-13. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie.
Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę Jego miasta, Nowej Jerozolimy, która wstępuje od Niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Christ has the key Chrystus ma klucz to the presence of the Father, do obecności Ojca, to the fields of the kingdom, do Bożego Królestwa, to the gates of the beautiful city. do bram pięknego miasta. And he has opened it and no one can shut it. I On otworzył i nikt tego nie może zamknąć. And God's children are free to enter in. I Boże dzieci mają otwarty dostęp. So the children of God, who are they? A więc dzieci Boga, kim one są? The children of God are those who hold fast to Jesus. And what will they do? They will enjoy His presence forever. Dziećmi Boga są ci, którzy mocno trzymają się Jezusa i będą cieszyć się Jego obecnością na zawsze. I'd like to conclude today by reading, Dr. Szymorek will read, Psalm 16, a Psalm of David. I chciałbym zakończyć dzisiaj czytając Psalm 16, Psalm Dawida. Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali, są mi rozkoszą. Pomnożą jednak swe troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami. Tym nie wyleję krwi na ofiarę i nie wezwę ich imion na wargi. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. Wytyczono mi miejsca urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce. Radość przenika me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia. Pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Let us worship our God together. Czcimy naszego Boga razem.